Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Słuchajcie, dzisiaj gra, którą chciałem dla Was zrobić o wiele wcześniej, ale miałem pewne dylematy moralne, ponieważ mam tą grę jeszcze w folii, jest ona jeszcze zapakowana, jak widzicie, elegancko. Także będę musiał dzisiaj zrobić dla Was ten unboxing. Gra oczywiście pierwsza część Goblinów, czyli Goblins. Zwróćmy uwagę, że Goblins pierwsza część była napisana przez 3i. Dlaczego było przez 3i? Zaraz się to wyjaśni. Aby zrozumieć moją fascynację, u mnie gra Goblins jest dla mnie jedną z najlepszych przygodówek, w jakie grałem. Myślę, że w pierwszej dziesiątce się ona znajduje. Składa się na to mnóstwo aspektów, przede wszystkim rewelacyjnie narysowana grafika, świetna animacja, świetne dźwięki i przede wszystkim śmieszne zagadki. To naprawdę robiło wrażenie w tamtym czasie, gdy ta gra się pojawiła, a było to około 91 roku. Aby opowiedzieć Wam o tych Goblinach, musimy cofnąć się do tego 91 roku. Ja w tym czasie miałem jeszcze komputer Commodore C64, ale mój kolega z 8 piętra, niejaki Arek, posiadał już Amigę i któregoś pięknego dnia zaprosił mnie do siebie, żeby właśnie pokazać mi grę Goblins. Aby opowiedzieć Wam tą historię, muszę Wam nakreślić pewne tło całej historii. No to było tak, że Arek miał w swoim pokoju wielki telewizor, nie wiem czy to był ruski Rubin, czy jakiś niemiecki, to jeszcze kineskopowy, ważył on chyba ze 100 kg, był dosyć duży, nie miał on co prawda tak jak teraz telewizory tam 32 czy 46 cali, nie pamiętam ile miały te telewizory kineskopowe, niemniej jednak był on dosyć duży. Telewizor miał tak wysmażony kineskop, że tam smużenie to było gigantyczne i właściwie na tym telewizorze nic nie było widać i można było na nim pokazać cokolwiek i wszystko by wyglądało jakby miało normalnie włączony najlepszej jakości anti-aliasing, tak jak teraz w najnowszych grach. U Arka w pokoju zawsze było ciemno. Arek miał taki dosyć specyficzny klimat, czyli zawsze zasłonięte żaluzje. Jaka by pogoda nie była, zawsze były zasłonięte żaluzje. Zawsze panował półmrok, który był idealny do grania. Telewizor stał na takim segmencie, który pamiętał jeszcze czasy PRL-u i taki segment, który mieli wszyscy dokładnie w czasie PRL-u takie same, więc no był taki swojski klimat. No i oczywiście miał Amigę, nie z mychą. No i tego pięknego dnia zaprosił mnie do siebie, mówi, zadzwonił do mnie, mówi wpadnij, grę Ci pokażę. Ja ogólnie wiedziałem, że tam na Amidze to wychodziły lepsze gry niż ja miałem na Commodore, no to nie było co porównywać, ale Arek zawsze wiedział, że uwielbiam filmy, czy też animowane intra, czy cutscenki w grach. Wtedy w tamtych czasach jeszcze to nie było takie popularne, no bo ciężko było zmieścić cutscenkę w grze, która zajmowała 3 dyskietki. No oczywiście to się zdarzało, to nie były prerenderowane scenki, tylko one były zazwyczaj często robione na engine z gry. No i tutaj oczywiście w Goblinach też coś takiego było. No więc poszedłem do tego Arka na tą grę. I on odpala te gobliny, ja tam oczywiście jak zwykle tam totalna olewka, udaje, że mnie to zupełnie nie interesuje, no mówię, no to pokaż co tam masz. I w momencie, kiedy Arek to włączył i zaczęło się intro do Goblinów, moja szczęka powędrowała po prostu, spadła na ziemię i odbiła się od ziemi, bo nie mogłem uwierzyć, że w to co widzę. Intro, które przedstawiało śmieszny filmik, w którym tak naprawdę nie było zbyt dużo elementów animowanych. Samo intro nawet nie było na pełnym ekranie, było w takim malutkim ekraniku, które mogliśmy oglądać. Intro wprowadzało nas w temat gry, oto jakiś zły czarodziej zrobił kukłę króla i na zasadzie lalki voodoo wbijał jej w szpilki, uderzał w nią młotkiem i oczywiście te wszystkie elementy przeżywał nasz król. Dodatkowo potęgowały to intro świetne dźwięki, które były samplowane i które były dorzucone do tego śmiesznego intra. No i dodatkowo były jeszcze rewelacyjnie rysowane postacie, które uwielbiałem taki styl rysowania, czyli wielkie białe takie oczy z czarnymi źrenicami. Zresztą jak do dzisiaj lubię i potrafię rysować takie postacie właśnie śmieszne i komiksowe z takimi wielkimi oczami. Muszę przyznać, że to intro mnie kupiło całkowicie. Ja w momencie, kiedy to zobaczyłem, nie uwierzyłem w to, co widzę, że to jest niesamowite. Oglądałem tego dnia u niego to intro chyba z 5 albo z 6 razy i za każdym razem wychwytywałem nowe smaczki, które żywiołowo komentowałem Markowi, że a to tam świnia idzie z jabłkiem, ucieka, a to, że tam w tle leci ten jakiś koleś, który robi zdjęcie na lotni. Takie różne elementy, które za pierwszym razem niestety nie udało mi się ich zauważyć, ale za kolejnym odkrywałem to intro na nowo. I muszę przyznać, że intro zrobiło na mnie ogromne wrażenie i również gra, która jest typową
grą, gdzie rozwiązujemy zagadki. Oto, aby uratować króla i odzyskać tą tajemniczą lalkę voodoo, zostaje wysłanych 3 goblinów. Tu mamy ich taki rysunek. Każdy z goblinów ma inne właściwości. Jeden z goblinów może używać przedmioty i chować je do kieszeni. Drugi, taki w takim hełmie z rogami, potrafi boksować i na przykład wspinać się po linach, a trzeci jest czarodziejem i potrafi czarować. Oczywiście kolejne plansze polegają na tym, aby działania tych wszystkich goblinów były ze sobą w jakiś sposób synchronizowane, w ten sposób, aby rozwiązywać zagadki. No muszę przyznać, dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć jeden fakt, że każda plansza dzieje się tylko i wyłącznie na jednym ekranie. W większości przygodówek było tak, że mieliśmy na przykład 5-6 lokacji, po których mogliśmy swobodnie wędrować, natomiast tutaj zrezygnowano z tego i każda plansza jest osobnym ekranem, na której dzieje się akcja. Pamiętam, że pierwsze plansze, 2 chyba, to graliśmy u Arka. Pamiętam, jak żeśmy się podniecali, ja właściwie bardziej, bo ja to byłem zafascynowany tą grafiką, tą animacją tych postaci, gdy próbowaliśmy rozwiązać tą zagadkę i dostać się na samym początku do domu czarownika, potem przekazać mu w domu czarownika taki diament i tak dalej. Pamiętam, że niesamowicie przy tym się bawiłem i spędzaliśmy masę czasu rozwiązując te zagadki. Wtedy jeszcze nie było internetu, więc nie było tak, że można było sobie opis gdzieś tam ściągnąć z internetu. Trzeba było czekać, aż zostanie on wydrukowany albo w Secret Service, albo w Top Secrecie. A w momencie, kiedy ta gra wyszła w 1991 roku, jeszcze tego opisu nie było, więc graliśmy tak bez opisu. Oczywiście każdy z nas zero kumacji z angielskiego, ale oczywiście pomagało to całkiem rewelacyjna grafika. Trzeba przyznać, że na arkowym telewizorze, na tym wypalonym kineskopie gra wyglądała po prostu bajecznie. Gdyś patrzyło się z odległości powiedzmy metra czy 1,5, wszystko wyglądało po prostu jak animowany, rysunkowy film i do mnie to naprawdę trafiało. To było coś niesamowitego. Poza tym w grze zdecydowano się na pewien ciekawy zabieg, który rzadko był w grach tworzony. Otóż postacie miały całą masę animacji, to znaczy użycie jakiegoś przedmiotu zawsze wiązało się z krótką animacją postaci, że wyjmuje ten przedmiot, używa go w sposób zgodny lub niezgodny z przeznaczeniem i co z tego wynikło, tak? Zazwyczaj jeżeli użyliśmy przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, no to nasz goblin dostawał po głowie albo go tam ugryzł pająk, ale wszystkich tych animacji było mnóstwo i wiele animacji było tylko i wyłącznie dostępnych na danej planszy. To nie to, że one się powtarzały, one były unikalne. Chyba nawet na tym pudełku się tutaj troszkę chwalą, że tak, jest tutaj highly animated imps with hilarious and often unpredictable personalities, że było naprawdę dużo tych animacji, tych goblinów, które robiły różne rzeczy, czasami niezgodne z tym, co powinny robić i oczywiście dostawały po głowie. No gra była naprawdę fantastyczna i na Amidze była to jedna z moich ulubionych gier i u Arka żeśmy siedzieli. Potem, gdy pojawił się opis, nie pamiętam, już chyba w Top Secrecie przechodziliśmy z opisem, żeby zobaczyć, co jest na końcu, ale gra sprawiała masę radości, o ile pamiętam było chyba 20 parę plansz, ale każda była całkowicie inna i każda wymagała troszkę innej taktyki, zwłaszcza, że wiele tych zagadek było na tej zasadzie, że trzeba było z tymi goblinami kombinować, który goblin ma której czynności użyć i w którym momencie, żeby uzyskać zadowalający efekt. Gdy nadeszły czasy PC-ów, jedną z pierwszych gier, którą miałem na dyskietkach, którą kupiłem sobie na giełdzie, na dyskietce, był Goblins, obok Prehistoryka. Te 2 gry, Prehistoryk i Goblins, były pierwszymi grami, które miałem na PC-cie. Jakie było moje rozczarowanie, gdy po powrocie do domu, uruchomieniu Goblinów na moim PC-cie, który nie posiadał karty graficznej, dźwiękowej, i usłyszeniu tych dźwięków generowanych przez systemowy bzyczek, nijak to się miało do tej wersji amigowej. Amigowa wersja była super, miała super dźwięki samplowane. Niby w PC-cie też były samplowane dźwięki, ale nie brzmiało to tak dobrze. Podobnie grafika, na arkowym telewizorze wszystko było płynne, nie było widać pikseli, natomiast na moim PC-cie piksele wielgachne jak po prostu kafle w łazience. Także no tutaj muszę przyznać, że troszkę to nie były te gobliny, które grałem na Amidze. Oczywiście też swoją część zabrał klimat, czyli ten charakterystyczny półmrok, ten perelowski segment, przy którym żeśmy siedzieli. Też to miało jakby wpływ na to, że najmilej z tych wszystkich z tych wszystkich wersji goblinów, które grałem, najmilej wspominam oczywiście tą wersję amigowską. W 1993 roku firma Cocktail Vision została sprzedana, właściwie wykupiona przez firmę Sierra
I Sierra zdecydowała się zrobić nie update'y, tylko remake'i Goblinów w wersji na CD. To znaczy wydać te wersje dyskietkowe w wersji na CD, jednocześnie wzbogacając ją zazwyczaj te gry o nowe dźwięki i o syntezowaną mowę, nowe dźwięki i muzykę. I tak mamy tutaj Goblins w wersji CD. Niestety pudełko, które aktualnie widzicie, Goblins Multimedia CD, jest o wiele gorsze niż to pudełko, które było oryginalnie w dyskietkowej wersji amigowskiej. Miało naprawdę fantastyczną grafikę, natomiast ta wersja CD, takie to pudełko ma trochę nijakie, że tak powiem. Niemniej jest to premierowa wersja Goblinów w wersji CD na PC. Została ona wydana w 1993 roku, więc 2 lata po wydaniu wersji dyskietkowej. Gdy pierwszy raz zagrałem wersję CD, już miałem porządny komputer, miałem już kartę dźwiękową, oczekiwałem, że będzie przynajmniej to ten sam poziom, co gra na Amidze. Właściwie to powiem szczerze, że spodziewam się, że będzie wyższy poziom niż to, co widziałem na Amidze. Jakie było moje rozczarowanie, gdy okazało się, że śmieszne, samplowane dźwięki, które tak bardzo bawiły na Amidze, zostały zastąpione syntezowaną mową. Wszystkie postacie mówiły. Dźwięki zostały podmienione z tych oryginalnych na bardziej takie dostosowane do trybu CD, czy też dostosowane do płyty CD. No i muszę przyznać, że to znowu nie było to. Jednak ta amigowska wersja Goblinów uważam za najlepszą. Została dodana tutaj też muzyka w formacie audio, także już ładnie tutaj wszystko gra. No na Amidze tego nie było, bo tam chyba były jakieś samplowane moduły, które też zupełnie inaczej brzmiały i też wydawało mi się, że brzmiały po prostu lepiej. No niestety najbardziej ucierpiały te dźwięki, śmieszne dźwięki samplowane no i ta mowa, która została dodana, która wcześniej gobliny czy też postacie nie mówiły, tylko wydawały z siebie takie niezrozumiałe, nieartykułowane dźwięki, troszkę jak Simsy. No a potem zostało to zamienione na samplowaną mowę, co niestety nie do końca mi się podobało. Słuchajcie, dzisiaj grałem w Gobliny po nie wiem ilu latach, trzeba by to wyliczyć, po 21 latach. Nadal ta gra ma to coś, nadal przyciąga, ma świetną grafikę, świetne zagadki. Takich gier już się teraz nie robi, a Gobliny były naprawdę grą kultową w latach 90. i nie było osoby obeznanej z komputerami, która by nie grała w jedynkę, albo w dwójkę, albo w trójkę Goblinów. Dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, 2 lata temu chyba powstała 4. część Goblinów, gdzie przeniesiono wszystkie przygody śmiesznych skrzatów do 3D, czyli postacie były renderowane w czasie rzeczywistym, ale już straciła ona ten swój klimat. Niestety te rysowane stworki, które składają się z paru pikseli, często są bardziej żywe niż te wszystkie oteksturowane, piękne bryły, które możemy oglądać w najnowszych grach, a tutaj postać złożona z paru dziesięciu pikseli. Też trzeba tutaj przyznać, jaki kunszt został włożony przez grafików, aby te postacie, które składają się z tak małej liczby pikseli, no patrząc na nie widzimy, czy one się cieszą, jakie oddają emocje. Naprawdę to jest fantastyczne i dzisiaj tak samo bawi jak kiedyś. Czy gra ma jakieś wady? Pierwszą z wad jest to, że gra jest bardzo krótka. Jedno z moich przekleństw jest to, że pamiętam tysiące tytułów gier, w które grałem i mam większość gier, które grałem, potrafię Wam przytoczyć, o czym te gry są. To jest moje przekleństwo. Ja pamiętam po prostu to. Często wiele osób się dziwi, że na przykład potrafię zerknąć na screen i potrafię przywołać w pamięci, na jaką grę patrzę i to może być gra z lat 90. czy nawet z Commodore. Jeżeli w nią grałem, na pewno ją pamiętam i na pewno po screenie ją poznam. Dzięki temu też wygrałem konkurs na Valhalli dawno temu. Moim przekleństwem jest to, że grając w Gobliny, ja dokładnie wiedziałem, co trzeba wykonać. Po 21 latach, wracając do tej samej gry, nadal znałem wszystkie po kolei, wszystkie czynności, które trzeba wykonać, aby skończyć daną planszę. To było niesamowite, gdy włączyłem planszę, jedną z plansz w Goblinów, gdzie na ziemi jest wbite chyba 6 albo 7 tych marchewek. I jedną z marchewek trzeba podlać, żeby ona wyrosła i ona ma klucz. Ja bezbłędnie wiedziałem, która to marchewka zawiera klucz, a która marchewka otwiera drzwi. Także muszę przyznać, że aż byłem zdziwiony i powiem szczerze, że czasami to mam wrażenie, że po prostu zapamiętuję to wszystko o grach, a nie zapamiętuję czegoś innego i często nie pamiętam, co powinienem zapamiętać. Słuchajcie, tak czy tak,
W Gobliny naprawdę grało się świetnie. Wadą jest to, że gra jest bardzo krótka. Jeżeli wiecie co zrobić, skończycie ją w przeciągu 2-3 godzin, niewiele czasu. Kolejną wadą, która według mnie była największą wadą w Goblinach, jest to, że wszystkie nasze Gobliny mają określoną energię. W momencie, kiedy skończy się ich energia, czyli użyją przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, przestraszy je coś, ugryzie pająk, tracą energię. W momencie, kiedy tracimy energię do zera, musimy zacząć daną planszę od początku. To bardzo wkurzało, przyznam szczerze, zwłaszcza, że rzeczy, które możemy zrobić niezgodnie z przeznaczeniem, na planszach jest cała masa i wierzcie mi, że bardzo to frustrowało, gdy musieliśmy całą planszę zacząć od nowa, bo na przykład cały czas nas gryzł pająk albo coś takiego i doprowadzało to po prostu do szału. W kolejnych częściach zostało to oczywiście poprawione, ale samo to, że zostało w drugiej części już to wyrzucona ta energia naszych goblinów, świadczy, że graczom to naprawdę bardzo przeszkadzało. Słuchajcie, gra, tak jak mówię, działa w rozdzielczości 320×240. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta jeszcze taką rozdzielczość, ale naprawdę sprawia masę radości, masę satysfakcji z rozwiązywania kolejnych łamigłówek, które są naprawdę ciekawe i śmieszne. I muszę przyznać, że dzisiaj w grach to rzadko się zdarza, żeby stworzyć przygodówkę, która jest przygodówką dynamiczną. Dynamiczną, gdzie postacie są śmieszne, ich czynności, które wykonują, są śmieszne. Wiele przygodówek, z najnowszych przygodówek, cierpi właśnie na to, że to są gry bardzo takie powolne, mozolne, są bardzo statyczne. Natomiast Goblins jest taką przykładem gry dynamicznej, gdzie sprawia nam radochę pokonywanie kolejnych czynności. Nawet jak coś się nie uda, nie odrzuca nas to od monitora, tylko nas jakby motywuje, żeby grać dalej. No dobra, słuchajcie, powiedziałem Wam, że to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Goblinach. Teraz zrobimy unboxing. No serce mi się kraje, bo znowu muszę grę rozpakować. Przy unboxingu Gabriela Knighta parę osób powiedziało, że na pewno sobie tą grę zafoliowałem, żeby ją rozpakować. No także tutaj pokażę, że mam nawet, jest jeszcze, widzicie, na folii jest kod kreskowy, mamy tu jakieś nalepki, także słuchajcie, dzisiaj robimy unboxing Goblinów po 23 latach, nie, 93, po 21 latach odpakuję tą grę i nareszcie zobaczę, co jest w środku. Zrywam folię. Powiem Wam szczerze, że unboxingi takich starych gier to jest zupełnie co innego niż unboxing, nie wiem, standardowego wydania, na przykład na PlayStation 2, gdzie wiem, co będzie w środku, płyta i instrukcja. Natomiast w takich grach starych, pudełkowych nigdy nie byliśmy do końca pewni, co też się w środku znajdzie. No i tym razem jest też podobnie, ponieważ ja nie wiem, co się znajdzie, co jest w środku. Wiem, że na pewno będzie płyta, instrukcja, ale czy coś jeszcze? No oprócz tego oczywiście byliśmy ciekawi, jak ta instrukcja będzie wyglądała, czy będzie wdrukowana. Słuchajcie, nie wiem, jak to otworzyć teraz, ale jajca. Aha, dobra. Otwieramy. W środku standardowo takie twardej tektury pudełeczko, które się tutaj otwiera. Pokazuję. Otwiera się i słuchajcie, już widzę, że jest niespodzianka, ponieważ w środku mamy dyskietkę. Słuchajcie, dyskietka z patchem, rzecz niesłychana. W momencie, kiedy już wydali tą grę, wiedzieli, że ta gra będzie potrzebowała patcha i to jest, słuchajcie, patch, który już jest w pudełku. To jest nie do pomyślenia. To tak jakbyście kupili grę na PlayStation 3 i w pudełku z płytą mieli drugą płytę z patchem, bez ściągania go z internetu. Także słuchajcie, niesamowita rzecz, dyskietka, już zapomniałem, jak dyskietki wyglądają. Dalej mamy jakąś karteczkę od Sierry, że dziękuję za zakup gry. Mamy oczywiście manual. Manual niestety czarno-biały, właściwie niebiesko-czarny, także w takich odcieniach niebieskich. No dosyć manual, muszę przyznać, krótki, co nie przyzwyczaiły nas raczej gry dyskietkowe do tego, że manuale były krótkie, bo zazwyczaj te książki miały swoje do poczytania. Dalej mamy jakiś startup procedure, jakąś karteczkę. Kartę rejestracyjną, oczywiście nie wypełniona, całkowicie nowiutka. Dalej mamy jakieś wysłanie na CD-ROM Today, na chyba subskrypcję magazynu, czy też na darmową kopię. Quick Reference Troubleshooting for Goblins CD, ale nam tu dodali. Dalej mamy, słuchajcie, patrzę co to jest, katalog chyba.
Tak, katalog gier, taki malutki katalog gier, gdzie mogliśmy zobaczyć, jakie gry przygotowała dla nas, nie wiem, czy to Sierra, czy Cocktail Vision. Musiałbym się w to wczytać i obejrzeć, fantastyczna rzecz. No i oczywiście płytka Goblinów. Jak widzicie, płytka nie ma żadnej koszulki. To była dosyć taka bolączka, że niektóre gry wydawane właśnie na płytach, te starsze gry nie posiadały swojej koszulki na płycie, tylko były one całkowicie właśnie takie, wkładamy i jak bokiem stało, to nie było wiadomo, co na tej płycie jest. No ale kiedyś tak to, słuchajcie, wyglądało. No muszę przyznać, że sprawiło mi masę radości odpakowanie Goblinsów w pierwszej wersji, zwłaszcza, że byłem zdziwiony, że jednak ta dyskietka z tym patchem się tu znajduje. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w tej wersji jest, no ale widocznie coś takiego jednak się znalazło. Ok, słuchajcie, na koniec pytanie, czy polecam zagrać. Jak najbardziej polecam Wam, słuchajcie, Gobliny, zwłaszcza, że można kupić na Allegro chyba 4 części Goblinów za jakieś grosze, nie wiem, niecałe chyba 20 zł, pewnie na Steamie też to znajdziecie, a jest to gra, która sprawia masę radości. Oczywiście grafika odstaje od dzisiejszych standardów, o całe lata świetna, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że sprawia mnóstwo radości przebywanie w towarzystwie Goblinów i rozwiązywanie kolejnych zagadek, które naprawdę cieszą i które potrafią rozbawić. Także ja uważam za Gobliny za jedną z najlepszych gier przygodowych z mojego dzieciństwa, z lat 90. i do dzisiaj darzę tą grę ogromnym sentymentem. Także zapraszam Was do poznania historii Goblinów i do odnalezienia lalki Voodoo. Wierzcie mi, że będziecie się bawić naprawdę zacnie. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.